Bum, 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 bum. Moi drodzy, gdybyście chcieli zobaczyć mnie i Łukasza na Golasa, to nie ma szansy, ale okazuje się, że technologia może przyjść z pomocą. W odpowiedzi właśnie na Wasze pragnienia o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, a będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji. Będziemy kontynuować wątek, który pojawił się ostatnio na kwadransie z Kangą i kiedyś tam jeszcze na Kanga No Comments, bo to jest właśnie kolejny odcinek Kanga No Comments. Pamiętajcie, co robimy, lajkujemy, łapki w górę. Te dzwoneczki i przede wszystkim komentujemy, piszcie jak odbieracie ten odcinek, czy on się Wam podoba, czy nie. Bardzo chętnie czytamy Wasze komentarze, zarówno te pozytywne, jak i te trochę mniej pozytywne, ale na wszystkich się cieszymy. Tak jest, a jeżeli nie wiesz co napisać, to napisz po prostu komentarz techniczny, bo zwiększamy w ten sposób zasięgi. A ja, Łukasz, dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o sztucznej inteligencji, ale tak trochę... Moglibyśmy poprosić sztuczną inteligencję, żeby pisała komentarze. Boże, spraw, żeby to się nigdy nie wydarzyło pod naszym podcastem, czy tam wideokastem. Chciałem z Tobą pogadać szerzej o sztucznej inteligencji. W ogóle chciałem Cię zapytać, czym sztuczna inteligencja według Ciebie jest? No bo kiedy kończyłeś w ogóle studia? W zamierzchłej przeszłości, zeszły wiek. Tak, ale to już nie były czasy sowieckie. Nie. Natomiast czy Ty już miałeś taki przedmiot, tak, jak sztuczna inteligencja? Tak, miałem taki przedmiot, to był pierwszy takie próby wprowadzenia tego przedmiotu na informatykę na Politechnice Gdańskiej ETI. Prowadził go dr Andrzej Buller, mój promotor, którego bardzo gorąco bym chciał pozdrowić. Dzięki niemu faktycznie poznałem, co to jest coś, co teraz nazywamy sztuczną inteligencją, coś, co tak teraz się mówi, wielkie sprawy, a dr Andrzej Buller zajmował się tym tematem w latach 80. i 90. Studia kończyłem w 90. Aż taki stary nie jestem. Ale tak, no myśmy wtedy uczyli się dopiero. To były początki, zupełne początki. Pamiętam wykład, pierwszy wykład, gdzie była mowa o sztucznej inteligencji, sieciach neuronowych. Wtedy raczej używano takiego określenia. I zaraz o sieciach neuronowych będziemy rozmawiać. Tak, pamiętam to, nie wiem, czy wiesz, jak wyglądają niektóre wykłady na Politechnice Gdańskiej. Zwykle jest tak, że olbrzymia sala na 200 osób, siedzi pięciu studentów. No i jeden profesor, pamiętam, potrafił w czasie wykładu prowadzić normalnie wykład i robi zdjęcie nagle. Wyjmuje aparat, robi zdjęcie i chowa i dalej kontynuuje, a potem jak jest egzamin ustny, to pokazuje zdjęcie i mówi, proszę, a gdzie pan tutaj siedzi? No to ci sprytni mówią, no tutaj przepraszam za tym słupem. A on mówi, to tam dużo już się was tam zmieściło. No ale tutaj była sytuacja taka, że nie dość, że przyszedł cały mój rok, który liczył grubo ponad 100 osób, to przyszedł rocznik wyżej i niżej. I to był jedyny wykład, na którym chyba studenci stali, bo tak było tłoczno. Jedyny raz udało się zorganizować taki wykład. Potem niektórym profesorom się nie spodobało to, że tutaj jest tyle studentów, a u nich na wykładach jest mniej, więc to było naprawdę wielkie wydarzenie. Skoro wspomniałeś o doktorze Bullerze, Andrzeju Bullerze, no to warto wspomnieć o tym, że jest to chyba jedyna jednostka w Polsce, która ma zarówno doktorat z dziedziny elektroniki i informatyki, czyli z nauk technicznych, jak i właśnie z psychologii. Tak. Wspominamy, Panie Andrzeju, pozdrawiamy, jestem przekonany, że będzie Pan ten odcinek oglądał. No dobra, ale Łukasz, przecież ta szumna nazwa sztuczna inteligencja to jest tak naprawdę określenie pewnego zbioru algorytmów. Czy też byś tak powiedział? Które cechują się pewną charakterystyką. Tak, no to jest w tej wersji, którą ja znam, to była próba odtworzenia struktury mózgu, czyli była mowa o neuronach, połączeniach między neuronami i kolejnym wybudzaniem się neuronów. To jest oczywiście jeden z wielu modeli, który można zastosować. W tej chwili to już się nie mówi o neuronach, tam bardziej się mówi o macierzach, mnoży się macierze przez siebie, jakieś różnego rodzaju rzeczy się z tymi danymi robi, ale generalnie można powiedzieć, że mówimy o klasyfikatorach, czyli o czymś, co dostaje pewne wejście na wejście i podaje pewne wyjście i staramy się uczyć tą strukturę tak, żeby na żądane wejście udzielała określonej odpowiedzi. I wykorzystywano na przykład w ten sposób sieci neuronowe do obliczania, do rozwiązywania
niektórych równań różniczkowych, Tak. się okazywało, że to, co jest bardzo trudne matematycznie do policzenia, to jeżeli się odpowiednio, to za moich czasów było, się odpowiednio dużą ilość przykładów podało, to w pewnym momencie nagle, jak podawałeś takie nierozwiązywalne zadanie, to sieć podawała odpowiedź, która była Bardzo całkiem dobra. Okej. Ktoś kiedyś powiedział mi, że sztuczna inteligencja to taki jakby zbiór algorytmów, czy takie określenie algorytmów w informatyce, które są niedeterministyczne i które mają sprzężenie zwrotne. To znaczy wynik trafia, jakby sprawia, że ten algorytm jest to jeden z modeli. Jest to jeden z modeli ze sprzężeniem zwrotnym, natomiast one są zawsze deterministyczne. To sprzężenie jest deterministyczne. Nie, cały algorytm jest deterministyczny. Czyli za każdym razem, jak podam jakieś dane na wejście, to dostanę to samo na wyjściu? Nie, bo jest sprzężenie zwrotne, które powoduje modyfikację wag wewnątrz układu i jak podasz jedno zapytanie, to prawdopodobnie jak poda się po raz drugi, to dostaniesz trochę inną odpowiedź. Okej, rozumiem. No dobra, wspomniałeś że za Twoich czasów sztuczna inteligencja, czy jednym z modeli sztucznej inteligencji to były sztuczne sieci neuronowe. Ja słyszałem jeszcze takie określenie jak algorytmy genetyczne i coś, czego akurat nie rozumiem, ale może Ty będziesz rozumiał. Jak nie, to od razu powiedz, żebyśmy logika rozmyta. Tak, logika rozmyta akurat jest bardzo prosta. Wykorzystywana jest w sztucznej inteligencji? Tak, bo logika rozmyta odchodzi od pojęcia, że coś jest albo 0, albo 1. Tak. Tylko pojawiają się stany pośrednie i algorytmy genetyczne to jest raczej coś osobnego. Sieci neuronowe to jest część sztucznej inteligencji, algorytmy genetyczne? Mogą być wykorzystywane algorytmy genetyczne w ramach tworzenia tych układów, które byśmy nazwali teraz sztuczną inteligencją. Okej. Bardzo zaawansowane elementy, algorytmy genetyczne, czyli gdzie bierzemy, na przykład tworzymy dwa algorytmy, sprawdzamy jak działają, po czym w odpowiedni sposób łączymy je i tworzymy na przykład 4 różne, nowe algorytmy genetyczne, które są częścią jednego i drugiego. Tak. I z tych 4 wybieramy znowu na przykład 2 najlepsze i je znowu miksujemy i taki... To jakby podług teorii ewolucji, że jako gatunek stajemy się coraz lepsi, więc tak, im więcej... a entropia rośnie, nie? No właśnie, tak. To jest wystarczy zajrzeć do pokoju mojego syna. Nigdy się nie zdarzyło, żeby było porządek sam z siebie. O tym porozmawiamy pewnie podczas któregoś z kolejnych odcinków. No to mam do Ciebie pytanie, czy sztuczna inteligencja, czyli taki mechanizm, który wyciąga wnioski na podstawie swoich historycznych wyników, jest w stanie na przykład określić, jakie będą kolejne wyniki w totolotka? Nie. No dlaczego nie? No dlatego, że każdy... Bo to jest, myślałem, że odpowiesz jakoś... To jest paradoks Monte Carlo. To jest, nie ma w ogóle nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Tak. To jest ten paradoks, który mówi, jak gramy w ruletkę, to może dla uproszczenia czarne, czerwone. Tak. No więc powinno być 50% szans. No to jak widzisz, że wpadło czarne, drugi raz czarne, trzeci raz czarne, czwarty raz czarne... To w końcu będzie czerwone. Już będzie czerwone, tak. Muszę postawić. A niestety to jest nieprawda. Wiem. To jest nieprawda i o tym mówi właśnie paradoks Monte Carlo, że kolejne rzuty ruletką w ruletce są rzutami niezależnymi. Tak. Czyli każdy ma dokładnie taką samą szansę na to, żeby wpadło czarne i czerwone. Gdybyśmy wyciągali kulę i nie odkładali ich, to wtedy prawdopodobieństwo rośnie. Oczywiście, zmienia się. Ale ponieważ odkładamy je zawsze do puli, to no dobra. Ale jest strategia wygrywająca w ruletkę. Ale wykorzystujesz ten element, że jest jeszcze 0, tak? Zielone? Czy... Nie, to 0 troszeczkę przeszkadza, ale generalnie jest strategia wygrywająca. Ona polega na tym, że podwajamy stawkę. Ale masz limity w kasynie w końcu chyba, tak? Dlatego je wprowadzili. No, okej. Kasyno zawsze wygrywa. Jeżeli znacie jakieś strategie, jak wygrać w kasynie, to koniecznie napisz. Zgodnie z moją wiedzą, często w kasynie grywałem, największe szanse jako gracz mam w blackjacka. Tak. W pozostałych grach jedyna gra, w którą gram i jedyna, którą rozumiem. No ruletkę też rozumiesz, tylko ciężko to policzyć, ale dobra. Jakie znasz zastosowanie sztucznej inteligencji? Podam Ci 2 przykłady, tak żeby się rozgrzać. Jeden to jest na przykład prognozowanie przyszłości,
Zresztą kiedyś wiem o tym, że pracowałeś nad czymś takim. A drugi to jest właśnie ten deep faking, o którym mówiliśmy na ostatnim kwadransie z Kangą i też powiedziałem, że gdyby ktoś chciał nas zobaczyć na Golasa, to wystarczy pewnie taki algorytm deepfaking. Tak. Niestety w pornografii ma duże zastosowanie. Ale jakie jeszcze inne znasz zastosowania sztucznej inteligencji? Ja bym powiedział, że prognozowanie przyszłości ma tyle samo sensu, co zapytanie każdego z nas o prognozę przyszłości. Kiedy mówię prognozę przyszłości, chodzi mi o to, że mam pewne skwantyfikowane dane historyczne, na przykład na temat pogody i patrzę, kolekcjonuję jak najwięcej danych wejściowych i na tej podstawie próbuję przewidzieć Gdyby układ pogodowy był układem statycznym, czyli niezmiennym, to byłoby ok, ale pogoda się zmienia, klimat się zmienia i to nie dlatego, że człowiek jest na Ziemi, tylko po prostu się zmienia. Cały czas się zmienia, nie mamy tych samych parametrów. Oczywiście człowiek w jakiś sposób tam wpływa, ale to nie są jakieś znaczące, często to nie są znaczące elementy, a w pogodzie mamy efekt motyla, nie? Czyli to, że motyl machnął nie tak skrzydłami w Chinach, spowodowało wielkie tornado w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Pamiętasz, jak to było z tym efektem motyla? Możemy teraz przytoczyć, bo to efekt motyla to nie jest wymysł science fiction, ani filmowy, tylko to są konkretne badania. Ktoś kiedyś porównał, tak? Tak, znaczy chodziło o to, teraz nie mogę przypomnieć, kto prowadził te obliczenia pogodowe. Nie rzucę nazwiska, żeby się nie zbłaźnić, ale liczę, że wy, drodzy widzowie, będziecie wiedzieli i ktoś napisze. To jeden matematyk wprowadził model pogodowy. Tak. I zaczął go, włączył go na noc i on tam się robił. A potem włączył go drugi raz i uzyskał inny wynik. I się okazało, że problemem było to, że liczby, na których operował, miały jakąś precyzję. Powiedzmy 10 miejsc po przecinku. Tak. Bo się wydawało, że to 10. miejsce to już jest w ogóle nieistotne. To już jest tam, oni tam mówili, drugie jest nieistotne, no to 10. to już w ogóle jest nieistotne. No ale się okazało, że niestety na skutek tego sprzężenia zwrotnego to 10. miejsce po przecinku 11 i 12 miało znaczenie i nie można tutaj ograniczać się do pewnego zakresu liczb, tylko powinno się patrzeć całość, a całości się nie da wziąć. Tak, i to 10. miejsce po przecinku to było wartości machnięcia skrzydłami motyla, tak? Mhm. Dobra. To tak jak z kulami bilardowymi. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie liczby, ale chyba dokładność obliczeń, które jesteśmy w stanie wykonać, powoduje, znaczy jest taka, że jeżeli kula odbije się 6 razy o bandy, to już nie dalej nie przewidzimy. Po 6. odbiciu błąd jest tak duży, że ta kula może się znajdować w dowolnym miejscu na bilardzie. Jakie jeszcze inne zastosowanie sztucznej inteligencji? No, mnie najbardziej intrygują te, które służą przekazywaniu wiedzy. Czyli możemy zapytać sztuczną inteligencję o coś i ona nam na przykład napisze wypracowanie. Oczywiście to wypracowanie będzie tak naprawdę zlepkiem setek tysięcy innych wypracowań na ten temat, które sztuczna inteligencja widziała, bo ona nie wymyśli nic nowego. No ale możemy powiedzieć, że z drugiej strony my też do końca nie wymyślamy tak zupełnie, bo bardzo często też powtarzamy to, co zasłyszeliśmy, tylko zostało nam w głowach. Jedno jest pewne, te wypracowania po drobnych korektach są naprawdę całkiem zgrabne. Myślę, że wielu polonistów teraz jest przerażonych, chociaż ostatnio rozmawiałem ze znajomą polonistką właśnie o tym ChatGPT i on mówi o tym, że tu wypracowania, a ona mówi: Łukasz, ja od 3 lat już nie daję dzieciom pisać wypracowań w domu. A mówi: ale dlaczego? Bo zawsze rodzice pisali. No właśnie. No to tak. Efekt był taki, że wypracowania, które dzieci piszą w szkołach, to są wypracowania pisane w czasie lekcji, czyli jest część lekcji przeznaczona na napisanie rozprawki na przykład. Nie pamiętam, co to było, ale dzieci piszą. Pamiętam, że też kiedyś pisałem takie rzeczy. No, wstęp, teza, 3 argumenty i wniosek. No. Albo okay. Jak masz pracę klasową, to 2, bo nie ma czasu. Dobra. Zmierzasz do mojego kulminacyjnego pytania, ale może chcesz jeszcze podać jakieś inne przykłady? Myślę, że przede wszystkim sztuczna inteligencja, tutaj widzę naprawdę wielki potencjał i ja czytałem o tym, że
to w tej chwili jest robione. Microsoft, który parę dni temu pokazał nową wersję przeglądarki Edge, która ma zintegrowany ten czat GPT, ale w wersji nowszej niż ta, która jest dostępna dla nas. Ona potrafi robić streszczenie. Wrzucasz długi dokument, na przykład 200 stron i dostajesz dwustronicowe streszczenie tego dokumentu. Wierzę, że to akurat będzie w stanie dosyć dobrze zrobić. To jest rzecz ciekawa. Inne rzeczy, które mi się podobały, potrafi na przykład pomóc zaplanować Tobie imprezę urodzinową syna. Bo takich planów w sieci jest już milion, więc ono jest w stanie ściągnąć i zrobić jakąś ciekawą kombinację, wziąć coś z tego i mamy bardzo ciekawy plan imprezy. Czyli to są takie rzeczy, które... Bo czym się różni sztuczna inteligencja, ten czat GPT od naszej inteligencji? Masz pomysł? Ja mam swoją teorię. Nasza inteligencja ma poczucie tożsamości. Okay. I uważam, że to jest... O inną sferę mi chodzi. Nasza wiedza jest mocno ograniczona. Na pojemność wiedzy, tego informacji, jaką mamy, jest bardzo mocno ograniczona w porównaniu do tego, jaką wiedzą dysponuje taki czat GPT. Ale my jesteśmy znacznie lepsi w klasyfikowaniu i w wyciąganiu wniosków i my bardzo często ograniczamy tą wiedzę, odrzucamy wszystkie śmieci i zostawiamy te najważniejsze elementy. A czat GPT ma wszystko. A to wszystko czasem się przydaje. Tak. Zgadza się. Zresztą dzisiaj mówi się o tym, że mamy 4 inteligencje. Tą inteligencję klasyczną, matematyczną byśmy powiedzieli IQ, emocjonalną, duchową i fizyczną. No nie? Sztuczna inteligencja na przykład duchowej i fizycznej nie ma inteligencji. No fizycznej jeszcze nie. A duchową, duchowej nadal myślę, że ten pierwiastek jest nieuchwytny dla sztucznej inteligencji. Dobra. Sztuczna inteligencja nie ma swojego zdania. Tak, dlatego i też uważam, że nigdy nie będzie miała poczucia własnej tożsamości, chociaż to jest tylko i wyłącznie moje takie wewnętrzne przekonanie, ale to jest coś więcej niż przekonanie. Dobra. Łukasz, cofamy się do roku 2008. Wyobraź sobie, że sztuczna inteligencja istnieje już na tym poziomie co dzisiaj. Czy manifest Satoshiego mógłby być napisany wówczas przez sztuczną inteligencję? Myślę, że nie, bo on zawierał pierwiastek czegoś nowego, czego jeszcze do tej pory nie wymyślono. I to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie zrobi, czyli sztuczna inteligencja nie jest kreatywna w rozumieniu wymyślenia czegoś, czego nikt jeszcze zupełnie nie zrobił. Tak, ale przecież właśnie zastanawiam się, dlaczego nie. No przecież Bitcoin jest technologicznie, to jest blockchain, to jest jakby rozwiązania peer-to-peer. Ty jeszcze wskazywałeś kiedyś na trzecie, już nie pamiętam jakie, nieważne jakie. W każdym razie jest to połączenie 3 jakichś nurtów technologicznych, które istniały. Satoshi Nakamoto sięgnął po blockchain, które było opisane już wcześniej. Generalnie na uczelniach się o tym mówiło jako o takim fajnym pomyśle, ale nikt nie widział zastosowania. Ale on je właśnie połączył w nowy sposób, dodając jeszcze parę elementów, bo przede wszystkim Bitcoin rozwiązał double spending, tak? Czyli to mnożenie wydawanych środków, bo to był największy problem, jeśli chodzi o powstawanie takiego cyfrowego pieniądza, więc ten problem został rozwiązany w nowy, niezwykły sposób. Ale teraz powiem tak, zacząłem się zastanawiać, czy na pewno to takiego manifestu nie mogłaby sztuczna inteligencja napisać, bo oto w 1984 roku, nie wiem, czy zdążyłeś obejrzeć ten film, krótki wywiad z Hayekiem, ekonomistą, zdobywcą Nagrody Nobla z ekonomii, jeden z twórców tej klasycznej szkoły ekonomii zwanej austriacką. On wypowiadał się na temat pieniądza. W 1984 roku mówi, świat potrzebuje rozwoju i wszystko się zawsze rozwijało, a teraz od 200 lat mamy coś, co się w ogóle nie rozwija, ponieważ rządy spowodowały, że ograniczyły rozwój. Tak. A mówi, a nie ma takiej możliwości, żeby powstrzymać rozwój. Chodziło oczywiście o pieniądze.
Mówi, owszem, pojawiały się jakieś nowe rzeczy, ale one były pewnymi nakładkami na to coś, co istniało, a nie zmieniały sposób funkcjonowania. I on mówi, to jest niesamowity gościu. Mówi, powstanie coś, nie wiem co, coś, co zmieni zupełnie pieniądz i coś, co nie będzie do powstrzymania. Będzie coś, co spowoduje, że pieniądz, który mamy teraz, przestanie być potrzebny. I oczywiście rządy będą chciały to zniszczyć, schować pod kołdrę i ukryć, ale nie ma możliwości, żeby to się udało, bo w końcu gdzieś coś pęknie i to wypłynie na wierzch. No i można powiedzieć, 25 lat później pojawia się Bitcoin, pierwsze transakcje i mamy odpowiedź na te pomysły Hayeka. No właśnie, dla tych, którzy nie wiecie, ale myślę, że akurat większość, którzy nas oglądają, to wiedzą, Fryderyk von Hayek, noblista, jeden z niewielu przedstawicieli takiego klasycznego kapitalizmu, który dostał Nagrodę Nobla. No bo jak spojrzymy na bo to dawno temu było. Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, to widzimy, że raczej dostają ją socjaliści i jeszcze uczeń innego wielkiego mistrza, Ludwika von Misesa. To tak wspominamy, bo jesteśmy fanami. No właśnie, no to pytanie jest takie, czy dzisiaj manifest Satoshiego mógłby być napisany przez sztuczną inteligencję? Ja nie wiem, ale myślę sobie, że mógłby i powiem Ci dlaczego tak myślę. No dlaczego? Dlatego, że świat potrzebował tego rozwiązania i tak jak powiedział Hayek, to jakby i technologia, i ludzkie potrzeby, i kryzysy ekonomiczne wskazywały, że istnieje jedno, pewnie tych rozwiązań jest więcej, ale że Bitcoin jest odpowiedzią na problemy, które w 2008 roku już były tak wyraźne, że musiał powstać. Pytanie jest takie, czy w Bitcoinie faktycznie jest coś takiego, Satoshi Nakamoto kimkolwiek był, albo kimkolwiek byli, to na pewno geniusze, nie ma co ukrywać. Nie mogę powiedzieć, że na pewno we wszystkim i zawsze byli geniuszami, ale to rozwiązanie, które wymyślili, jest po prostu genialne. Genialne nie dlatego, że jest jakieś takie właśnie trudne, tylko w swojej prostocie jest ten geniusz ukryty, bo te największe rzeczy są po prostu proste i ładne, szczególnie w informatyce i matematyce. Prostota pokazuje ogrom geniuszu, jaki musiał za tym czymś stać. No to tak jak z tym urządzeniem do pisania w kosmosie, no nie? Ach, tak, oczywiście. Amerykanie wydali naprawdę grube pieniądze na to, żeby stworzyć długopis, który pisze w stanie nieważkości. Tak. No bo nie ma siły ciążenia, więc atrament się nie spływa. Tak. A Rosjanie? Pisali ołówkiem. No właśnie. Także coś w tym jest. Nie wiemy, czy to jest na pewno prawda, bo może było odwrotnie. No, tak, historia jest ciekawa. Co się wydarzyło na arenie sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich dni? Chodzi mi o spór, czy właściwie nie o spór, tylko o wyścig zbrojeń pomiędzy Googlem a Microsoftem. Ciekawa sprawa. Google się nagle obudził i się okazało, że oni mają lepszy czat GPT. Nazywa się BART. BART. Tak. Na razie jest w wersji dostępnej tylko dla testerów. Ciekawe, że oni ukrywali to. Wiesz co, ja myślę, że nie ukrywali, tylko ktoś, kto prowadził ten projekt, nie potrafił się wybić, nie potrafił pokazać zarządowi, że to ma potencjał. Albo zarząd po prostu nie wierzył w to, bo byli skupieni na czymś zarząd innym. widząc, że Elon Musk i Microsoft łączą siły, żeby tworzyć technologię, że oni na to nie pracowali? Ja wierzę w to, że duże organizacje muszą upaść. To zgadza się. Nie może nic rosnąć w nieskończoność i zawsze będzie ten moment, w którym duża organizacja musi się podzielić albo upadnie, bo przestaje reagować odpowiednio szybko na to, co się dzieje na zewnątrz. To tak jak z urzędami, pewna ilość urzędników w pewnym momencie w ogóle nie potrzebuje petentów, tylko ona sama będzie sobie generowała taką ilość rzeczy, że oni wszyscy będą zajęci bardzo ważnymi rzeczami, tworzeniem raportów, kwerent i różnego rodzaju wniosków i raportów, a w ogóle nie potrzebują informacji z zewnątrz, będą zajęci sami sobą. Tak samo jest z dużą organizacją. W pewnym momencie wysiłek potrzebny do utrzymania tej organizacji jest tak duży, że zabiera po prostu te soki życiowe,
z samej organizacji. Ilość energii, którą trzeba włożyć w utrzymanie tej organizacji jest większa niż produkt, który ta organizacja jest w stanie wytworzyć, więc się zapada. Nie wiem, czy wiesz, to właśnie dlatego w Dolinie Krzemowej te duże firmy, na przykład Google, oni strasznie na początku dbali, Siergiej i nie pamiętam jak się nazywa ten drugi założyciel Google'a, Larry Page. Tak. Oni byli niesamowicie skupieni na tym, żeby być blisko pracowników, żeby nie oddzielać się od nich jakimś kordonem pomniejszych szczebli kierowniczych, tylko oni chodzili normalnie do stołówki i siadali ze zwykłymi programistami i nie robili tego dlatego, że to tak strasznie lubili. Albo że byli takimi fajnymi gośćmi. Może dlatego też, oczywiście, ale robili to z innego powodu. Oni się po prostu bali, że jakiś pomysł ktoś będzie miał i on przepadnie. Czy nie stąd te piątki w Google właśnie? Możliwe, że piątek to był ten jeden dzień w tygodniu można było poświęcić na wymyślony przez siebie projekt. No i z tego co mi wiadomo, to były właśnie piątki i legenda mówi, że Google Maps czy Google Earth, bo Google Earth było chyba pierwszy, to jest produkt, który powstał w wyniku takiej oddolnej inicjatywy. No dobra, no to mamy Google i Microsoft. Coś się dzieje wielkiego teraz. No, ruszyły maszyny, ruszyły konie po betonie, zaczyna się wielki wyścig. Trochę tego marazmu takiego, było to wszystko takie scementowane, nie? Było wiadomo, że jest Google, to najwięksi, Microsoft, no wszyscy się śmieją z Microsoftu, no tam Edge'a nikt nie chce używać, bo to przecież jest stary rupieć. Gdzieś tam jest jeszcze w tle oczywiście Apple, gdzieś tam jest Facebook, któremu tak sobie trochę, myślę, nie wyszło z tą metą, bo chyba za szybko. Jeszcze nie jest ten moment, może za rok już będzie ten moment, ale wtedy jeszcze nie był. Także taki false start. No mamy jeszcze Amazona oczywiście gdzieś w tle, duże firmy i teraz nagle pojawia się Lilliput, pojawia się nawet nie Dawid, tylko pojawia się po prostu jakaś mucha. Więc to nawet nie Dawid się pojawia, tylko właśnie jakiś karaluch. Tak. Coś, co jest totalnie nieporównywalne. Firma, która jest naprawdę lilipucia i ona nagle otwiera czat GPT i się okazuje, że ludzie są zachwyceni, bo mają nagle poczucie, że obcują z czymś nowym. Z jakąś inteligencją. Z jakąś inteligencją, że mają możliwość... No przecież ludzie zadają taką ilość pytań. Ja już widziałem tyle memów na temat czat GPT, o co ludzie się pytają, że to naprawdę rozumiem, że skala tego jest po prostu ogromna. I teraz, nie wiem czy pamiętasz, ty powiedziałeś chyba, że jak będzie w wyszukiwarce czat GPT, będziemy się pytali, to jest problem, bo on nie podaje źródeł. Tak. Więc w tym nowym Edge'u ten nowy czat GPT podaje źródła i podaje linki do stron. To jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz, czyli wcale to nie było takie trudne. Podejrzewam, że ten czat GPT, którego będzie używał Microsoft, czy już używa, to już jest oficjalnie otwarty na internet. Czyli jak się pojawią nowe rzeczy, one będą natychmiast uwzględniane. No, dla mnie to, że żyjemy teraz, to jest coś niesamowitego, bo żyjemy w ciekawych czasach. Co prawda podobno to jest przekleństwo chińskie, abyś żył w ciekawych czasach, ale dla mnie to jest błogosławieństwo. Ja lubię zmiany, lubię jak coś się dzieje i to jest coś, co naprawdę powoduje, że jak każdego dnia jak wstaję, to mówię, ciekawe co dzisiaj będzie. To prawda. Natomiast to, w co kiedyś nie byłem w stanie uwierzyć, zaczynam teraz w to wierzyć. Wszyscy oglądaliśmy Matrixa. No tak. Nie każdy wie o tym, że Matrix to nie jest tylko czteroczęściowy film, do niedawna trzyczęściowy, ale tam powstała podobno czwarta część. Ale to jest cały wielki ekosystem. Jest zbiór kreskówek, nazywa się Animatrix, są komiksy, są gry i to się w ogóle jakoś tam uzupełnia. W Animatrixie jest, który dzieli się na kilka właśnie kreskówek opowiadających o tym świecie Matrixa. Jest historia o tym, jak doszło do sytuacji z pierwszej części Matrixa, że roboty zbuntowały się przeciwko ludziom.
I tam w ogóle był taki moment, że oczywiście roboty były posłuszne ludziom, no bo to ludzie produkowali roboty, ale w pewnym momencie doszło do czegoś, w co ja akurat nie wierzę, ale że roboty nagle zaczęły mieć takie algorytmy, które odpowiadały za uczucia i poczuły się zniewolone, poczuły się źle traktowane, było im bardzo przykro, chciały się dogadać z ludźmi, ludzie nie chcieli, więc powstał bunt. No nie? I ludzie stali się bateriami, tak jak w Matrixie. No to jest jeden z elementów, który powoduje, że Matrix nie jest bardzo wiarygodny, ale uważam, że sztuczna inteligencja nie będzie miała chęci. Dlaczego nie będzie miała chęci? Czy nie jesteś w stanie oprogramować chęci? Skwantyfikować? Wiesz co, nie, wycofuję się. Chęć można zaprogramować, ale im bardziej chodziło o chęć niezaprogramowaną, tylko chęć wynikającą z marzenia. Muszę to powiedzieć, wszyscy to wiedzą, że lubię Lema. Już mówię o tym 80 raz. Jedno z opowiadań Lema mówi o tym, że tam ludzka ekspedycja wylądowała gdzieś tam na jakiejś planecie i mieli ze sobą roboty i te roboty wychodziły po prostu tam robić jakieś badania i wracały. I pewnego dnia jeden z robotów nie wrócił. Bo nie chciał. Poszli go szukać i doszli w piękne góry. I znaleźli go rozbitego na dole, ale udało im się odtworzyć, że ten robot szedł i nagle zobaczył góry, które były piękne i zapragnął się na nie wspiąć. Okej. No i zginął. No bo nie Myślę, był... że właśnie takich pragnień maszyna nie będzie miała. To jest ciekawe. Ciekawe, jak będziecie roboty oglądać to za 6 lat, pamiętajcie, że ja wierzę, że będziecie mieli, więc dajcie mi żyć. Proszę. No dobra, Łukasz. Moglibyśmy pewnie tak jeszcze gadać i gadać. Ciekawy bardzo temat, ta sztuczna inteligencja, bo on łączy w sobie nie tylko technologię, ale i filozofię, nie? No, filozofię, teologię, Tak. no wszystkie elementy, więc pewnie jakby czuję, że poszliśmy znacznie głębiej z naszą dyskusją niż planowaliśmy. No to może wróćmy na chwilkę na ziemię. Właśnie. Co takiego dzieje się w serialu pod tytułem amerykańskie firmy kryptowalutowe i nie tylko? Chodzi mi o Genesis. Tak, wielka sprawa. Uważam, że to jest wielka sprawa i zaraz spróbuję obronić tą tezę. Otóż Genesis podczas odczytu, czy tam posiedzenia tego związanego z bankructwem, upadłością, tak, okazało się, że chcą dogadać się z Gemini i Gemini Earn, które dało im niecały $1 miliard i chcą oddać te pieniądze. I mowa jest, nie ma jeszcze szczegółów, nie wiemy ile zostanie, czyli ile za $1 z Gemini Earn Genesis zapłaci. Wiadomo, że na pewno nie będzie to $1, będzie to trochę mniej, 80 centów, 90, no oby nie 50, ale wiemy, że dogadują się. I nawet Winklevoss powiedział, czyli jeden z współzałożycieli Gemini i Gemini Earn, powiedział, że to jest dobry prognostyk, jest dobrze, cieszymy się, że coś takiego ma miejsce. I teraz, dlaczego to jest ważne? I potem będę chciał, żebyśmy pomyśleli o tym, co to może znaczyć. Ważne jest to, że to jest chyba ostatnia wielka niewiadoma, która była związana z upadkiem FTX-a. Nie ma już zagadkowej firmy, czyli możemy powiedzieć, nie mamy już odkrytego lądu albo zamkniętej szafy z trupami i już nic prawdopodobnie nie wypadnie, bo Genesis, to domino zatrzymało się na Genesis. Oczywiście w tej chwili DCG, czyli właściciel Genesis, sprzedaje swoje aktywa. Z tego, co wyczytałem, to sprzedaje swoje aktywa związane z ETH i sprzedaje je oczywiście OTC i sprzedaje je, uwaga, z 50% rabatem. Czyli za każdego... Rynek nie byłby w stanie przyjąć takiej ilości ETH? Nie, tylko nie znalazłby tak szybko chętnych. Albo sprzedaż takiej ilości ETH na rynku spowodowałaby znacznie gwałtowniejszy spadek. Chodzi mi o to, że spadek byłby... No, skoro sprzedają OTC. podobność w takiej cenie, no to super. To tam nie ma sprzedaży ETH fizycznie, tylko jest sprzedaż udziałów w funduszu, w którym jest ETH.
no to można przyjąć, że coś się dzieje, ktoś ponosi straty, dobrze, to znaczy, że następuje spłacenie długu, spłacenie zaciągniętego długu i dla mnie to oznacza jedno. Oznacza, że winter is over, że zima się kończy, niedźwiedzi rynek się kończy. Jak jeszcze połączymy to z tym, co... Na przykład. Z Chinami? A z czym konkretnie? No, że Chiny prawdopodobnie przywrócą znowuż Bitcoina. A to Tak. jest przecież zawsze prognostyk na strzał do góry. Ja miałem na myśli bardziej Fed, który odczyty inflacji zaczynają być bardzo dobre. Było 9,1, teraz jest 6,5. Hej, czy to nie jest powód do tego, żeby Fed ogłosił sukces i przestał podnosić stopy procentowe, których podnoszenie tak naprawdę już nic nie daje? Nie daje, ale muszą jeszcze oprócz podnoszenia albo obniżenia stóp procentowych muszą poluźnić politykę monetarną w znaczeniu takim, że dodruk musi wyjść. I wydaje mi się, że to będzie miało miejsce. Że zacznie być, że będzie ogłoszony za powiedzmy tam 2 tygodnie niecałe, zostanie ogłoszone wielkie zwycięstwo Fedu. Poradziliśmy sobie, będzie euforia na rynku i będziemy mieli znowu silne wzrosty. Oczywiście te wzrosty nie będą bardzo gwałtowne, chociaż kilku analityków mówi o tym, że spodziewa się, że będziemy mieli największe wzrosty w historii Bitcoina. Oby tak było. Oby tak było. Tak. Cóż, Łukasz, chyba musimy skończyć ten ciekawy odcinek. Proszę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Pamiętajcie, jeżeli nie wiecie, co sądzicie, to piszecie komentarz taktyczny BCK, czyli... Bitcoin ciągle królem. A pytanie, czy BCK nie trzeba zamienić na BZK. Bitcoin zawsze królem. Ale to być może zbyt odważne stwierdzenie. No i oczywiście Kanga na fali, tym razem ten okrzyk, czyli KNF. Dzięki, Łukasz, to była bardzo ciekawa dyskusja. Bardzo chętnie bym posłuchał Waszych komentarzy na temat tego, czy chcecie, żebyśmy właśnie na takie tematy rozmawiali w No Comment. Troszeczkę oderwane od krypto, poniekąd powiązane, no bo nie powiedzieliśmy o jednej ważnej rzeczy, że praktycznie wszystkie tokeny związane z projektami powiązanymi ze sztuczną inteligencją zanotowały 3-cyfrowe wzrosty. O. To jest coś niesamowitego. Tak jest. Można było zarobić? Można było zarobić kupę pieniędzy. To tylko pokazuje, jak ludzie zachowują się trochę jak owce i biegną tak stadem. Jeden pobiegnie i wszyscy za nim. No ale może to dobrze, bo jeżeli te pieniądze pójdą faktycznie czy wspomogą rozwój takich projektów, to może niedługo będziemy mieli OpenAI 2, OpenAI 3 i 4 i ktoś będzie miał jeszcze lepsze pomysły, nie? Tak jest. Dzięki, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na kwadransie z Kangą. Hej. Do zobaczenia. Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam. Słuchaj, Marta, muszę Cię poprosić o coś bardzo niezręcznego. No. Czy możesz mi tutaj Kamil mi zawsze tak robi. Ja mówię, jestem przekręcony w prawo, więc lepiej po tej stronie. Ja sobie przeleję po prostu do kubka. O. Albo do kieliszka. Ty, to może po kieliszku, to może po winku. A masz winko? No. O kurde. Na wizji. Czy wyglądam szczuplej niż Kamil? Bum, 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 bum. Poczekaj, bum, jeszcze raz. Kurde, ale to będzie odcinek. Nie wpadłbym na to, że tak to będzie. Że będę rozmawiał z taką sztuczną inteligencją na czat GPT i będę dostawał tak dobre odpowiedzi. Czekaj, żeby teraz się nie wywalić.